Szanowni Państwo, witam Państwa na nadzwyczajnej 51. sesji Rady Miasta Lubartów. Witam Pana Burmistrza, obsługę Rady, witam Państwa radnych, witam również gości, media i osoby, które ewentualnie nas dzisiaj oglądają. Szanowni Państwo, na początku przedstawię porządek dzisiejszego posiedzenia. A wygląda on następująco. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad, co już w tej chwili czynię. Punkt trzeci, przyjęcie protokołów uchwał w sprawie 1. Przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Lubartów na 2023 rok. 2. Uzupełnienie składu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów. 3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Lubartów na rok 2022. I punkt piąty. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa obecnych tutaj na sali ma uwagi do porządku obrad? Pan Burmistrz, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pracownicy, media, mieszkańcy. Jeżeli wnioskodawcy dzisiejszej sesji wyrażą zgodę, to wnoszę o rozszerzenie porządku obrad w punkcie trzecim, a podpunkt czwarty to jest o uchwałę zmieniającą budżet na 2023 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wnioskodawcy to pan Artur Kuśmierzak. Czy wyraża zgodę? Pani Ela Mizio-Radna wyraża zgodę. Pan Piotr Kusyk. Pani Beata Pacikowska. Pani Renata Mazur. I pan Grzegorz Jaworski. Dziękuję bardzo. W takim razie będziemy musieli przegłosować ten porządek już. Momencik. Tak, pan Teodor Czubacki, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Mam pytanie do wnioskodawców odnośnie jednej uchwały dotyczącej planów pracy Komisji Stałych, bo tak, ja rozumiem, że to wnioskodawcy dzisiaj zwołują sesję nadzwyczajną, nie Pan Burmistrz. Zrozumiałbym, gdyby to Pan Burmistrz zwoływał, bo ma dostęp do informacji w Urzędzie Miasta i do dokumentów. Natomiast zastanawia mnie pytanie następujące, bo tak, mamy przed sobą plany pracy i moje pytanie jest do wnioskodawców. Skąd Państwo wyszliście w posiadanie planów pracy? Czy Państwo złożyliście jakieś pismo do Urzędu Miasta? Jeżeli tak, to kiedy? Jeżeli nie wpłynęło, no to w jaki sposób Państwo otrzymaliście plany pracy? Czy była jakaś informacja o udostępnieniu informacji publicznej? Jeżeli ktoś złożył, to bardzo bym poprosił, żeby udostępnić, kto złożył, w jakim terminie. To raz. Widzimy na sali przewodniczących komisji. Do mnie również, jako przewodniczący, nikt się nie zgłosił o udostępnienie planu pracy, w związku z czym chciałbym się dowiedzieć, w jakim trybie Państwo otrzymaliście plany pracy. No dobrze, na wniosek, ale na czyj wniosek? To raz. Jeszcze jedno pytanie odnośnie, bo widzę, że jest radca prawny opiniował tą uchwałę, natomiast pytanie następujące. Czy radca prawny opiniował z załącznikami, czy tylko samą uchwałę? Bo przyznaję się, że gdy składamy wnioski przez radnych lub kogoś uprawnionego, no to dobrze by było, gdyby były pieczątki na tych załącznikach, że takie dokumenty wpłynęły do Urzędu Miasta. Tutaj nie ma żadnych pieczątek, stąd moje pytanie tak jak powyższe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce się odnieść tutaj? Okej, dobrze. Bardzo proszę, teraz głos zabierze pan Artur Kuśmierzak, radny. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy Lubartowa. Jako jeden z inicjatorów dzisiejszej sesji nadzwyczajnej w imieniu grupy radnych wnioskodawców trwającej sesji nadzwyczajnej wnoszę o rozszerzenie porządku obrad w punkcie trzecim o podpunkt 5
To jest o uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącego. Na ostatniej sesji przewodniczący Grzegorz Gregorowicz złożył rezygnację ze swojej funkcji. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta podejmuje uchwałę o przyjęciu tej rezygnacji. W związku z powyższym zasadna jest zmiana porządku obrad i przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Marka Polichańczuka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, bo pewnie będzie Pan miał uwagę do tego, że to nie jest w porządku obrad, więc natomiast jest to istotne pytanie i tu mam pytanie do Pana radcy prawnego, ze względu na to, że w zależności od tego, jaką otrzymam odpowiedź, to będę mógł wypowiedzieć się na temat porządku obrad. Po pierwsze, to jest takie pytanie, czy bo Państwo wnoszą o rozszerzenie o punkty, które są programem w programie jutrzejszej sesji, przynajmniej jeden punkt. Teraz mam pytanie, czy ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące, że jutrzejsza sesja może być zwołana niezgodnie z prawem, dlatego chociażby, że przewodniczący Grzegorz Gregorowicz twierdzi, podobno na swoim oficjalnym profilu, że o profilu jako radny, że nie wydał upoważnienia panu wiceprzewodniczącemu do zwołania sesji. Jak wiemy, pan wiceprzewodniczący zwołał tę sesję, więc mam pytanie do pana radcy, czy jutrzejsza sesja jest zwołana zgodnie z prawem i zgodnie z przepisami i nie istnieje ryzyko... Panie radny, jeśli można, to jest jutrzejsza sesja, jesteśmy na dzisiejszy, to nie wiem, ale ja powiedziałem, panie przewodniczący, no ma wpływ, bo dlatego, że w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź, ja będę mógł wnieść do porządku obrad lub nie, uwagi. Dlatego chcę to wiedzieć, ponieważ zacznijmy od tego, że to przewodniczący powinien zwołać sesję w trybie normalnym, a nie nadzwyczajnym, ponieważ tego nie zrobił, bo robi obstrukcję wyraźną, musimy zwoływać sesję. Jak się okazuje, musimy zwoływać 2 sesje nadzwyczajne, mogliśmy zwołać 1 sesję, gdybyśmy o tym wiedzieli, jedna ręka co czyni druga, tak? To jest po pierwsze. Dlatego istotna jest odpowiedź na to pytanie, ponieważ Biuro Rady, no niestety, albo niektóre osoby, no, do końca nie udzielają odpowiednich informacji, więc proszę pana radcę prawnego o tą odpowiedź na to moje pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. No, przyznam, że trudno będzie mi odpowiedzieć na to pytanie w sytuacji, kiedy nie znam faktów. Ja nic nie wiem na temat tego, czy pan przewodniczący, rozumiem, że mówimy o panu przewodniczącym Gregorowiczu, czy sprzeciwiał się, czy nie temu, aby pan wiceprzewodniczący Siwek dokonywał jakichkolwiek czynności w zastępstwie jego, czy też działając na podstawie zapisów statutowych. Ja o tym nie wiem nic, ale przyjmijmy założenie, że istnieje, jak pan nazwał to w przestrzeni publicznej, otóż to oświadczenie pana Gregorowicza, że on nie udzielał jakby zgody na to, więc można tylko powiedzieć, że tutaj taka zgoda albo jej brak nie ma nic do rzeczy. To jest kwestia tylko okoliczności takiej mianowicie, czy pan przewodniczący jest obecny, czy też nie jest obecny. Z informacji, które były przekazywane poprzednio na piśmie przez pana przewodniczącego, wynikało, że w marcu jest nieobecny. No taką notatkę to widziałem na własne oczy, więc dlatego mogę tak powiedzieć. Tam było napisane, że w marcu jestem nieobecny, dlatego... Przeczytam to. A no właśnie, bo to ja tak trochę z pamięci, bo to widziałem po prostu 2 tygodnie temu. Żeby to było literalnie wypowiedziane. Pan Grzegorz Gregorowicz, przewodniczący Rady Miasta, taką adnotację dał. W trybie artykułu 14 Statutu Rady Miasta Lubartów wyznaczam pana wiceprzewodniczącego Grzegorza Siwka do zwołania i przeprowadzenia sesji w przedmiotowym zakresie do końca marca 2023 roku z powodu mojej nieobecności. Grzegorz Gregorowicz. No właśnie o czymś takim myślałem.
Tak, no ja też to widziałem tylko raz przy okazji. Ja nie decydowałem o tym, czy tutaj pan wiceprzewodniczący może, czy też nie tę sesję zwołać, bo od tego są jakby inni prawnicy w Urzędzie Miasta, ale stwierdzam, że ja się zgadzam z tą opinią, że pan wiceprzewodniczący Siwek miał prawo zwołać zarówno tą sesję nadzwyczajną, jak i następną. I uważam, że to jest kwestia, na to pytanie już odpowiedziałem. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no to tutaj ja nie widzę, aby jakby przynajmniej nawet w części program obrad następnej sesji nadzwyczajnej pokrywał się z dzisiejszą, ponieważ są to, ja rozumiem, że panu radnemu chodziło o projekt uchwały o odwołaniu przewodniczącego Rady Miasta. Otóż to jest zupełnie odrębny tryb i to jest zupełnie oddzielna uchwała. Tutaj mówimy o, no zresztą już kiwacie panowie głowami, więc rozumiem, że czujecie tą różnicę, prawda? To są dwie różne rzeczy. Można tylko powiedzieć, że no, trudniejsza byłaby odpowiedź na pytanie, gdybyście mnie zapytali, panowie, czy państwo, to co w takim razie, co jest pierwsze, co powinno być wcześniej wykonane. I teraz moja opinia jest taka, że pierwszeństwo będzie miał ten tryb, który jest trybem ustawowym. I jeżeli ustawa mówi, że konsekwencją złożenia przez przewodniczącego rezygnacji jest przyjęcie na następnej sesji przez Radę uchwały w przedmiocie przyjęcia albo odrzucenia rezygnacji, prawda? To ten tryb według mojej oceny wyprzedza tryb odwołania przewodniczącego na wniosek grupy radnych lub na wniosek innego ewentualnego uchwałodawcy. Także taka jest opinia. Dziękuję. Mam nadzieję, że wystarczająca w tym momencie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Tomasiak. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, szanowne media. Chciałbym zabrać głos w sprawie porządku obrad w trybie przewidzianym statutem, a mianowicie w sprawie formalnej zostały zgłoszone zmiany w porządku obrad. Chciałem się wypowiedzieć, tak jak to określa statut, albo za, albo przeciw poszczególnymi propozycjami, które zostały zgłoszone, jak i również podnieść argument związany z kwestiami formalnymi dotyczącymi dzisiejszej sesji. A mianowicie, po pierwsze, przed chwilą pan mecenas przedstawił nam informację, z którą niestety nie mogę się zgodzić, a dotyczy to również zmian w porządku obrad dzisiejszym. Uważam, że nie powinniśmy głosować tej zmiany w porządku obrad, bowiem jeżeli przeczytamy uważnie oświadczenie pana przewodniczącego Gregorowicza, to ja, przyznam się szczerze, mam poważne wątpliwości. Jeżeli wczytamy się w to oświadczenie, to przeczytamy uważnie, że do wykonania i przeprowadzenia sesji w przedmiotowym zakresie, pytam się w którym zakresie, do której sesji było to oświadczenie złożone, to po pierwsze, którego dnia zostało złożone to oświadczenie, po drugie, bo to również jest istotne, ponieważ wpływały wnioski o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Jedna wpłynęła, rozumiem, 30, nie 30, tylko jedna wpłynęła 23, druga wpłynęła 24. Więc chciałbym się zapytać, jaką datę nosi to oświadczenie. I druga rzecz, proszę państwa, proszę przeczytać. Z powodu mojej nieobecności. Nie jest napisane z powodu mojej nieobecności do końca marca, tylko z powodu mojej nieobecności konkretnego dnia. Więc obawiam się, żeby nie została, a w przestrzeni publicznej również widziałem tę informację, panie mecenasie. Skoro pan jej nie widział, to pozwolę sobie również panu ją przywołać. A mianowicie pan radny Gregorowicz wyraźnie oświadczył, że, tu cytat, proszę zwrócić uwagę, stąd moje wątpliwości. Już minutkę, tylko sobie tutaj otworzę. O, proszę. Informuję, że nie zwołałem sesji Rady Miasta Lubartów 52 na dzień 31 marca w trybie paragrafu 19 ustęp 2 Statutu Miasta Lubartów, czyli w tym zwykłym trybie. Ani nie byłem nieobecny, by tę sesję zwołał wiceprzewodniczący Grzegorz Siwiecz w trybie paragrafu 14 Statutu.
Ważną i legalną sesją jest natomiast sesja 51 zwołana na moje pisemne upoważnienie przez wiceprzewodniczącego Grzegorza Siwka na dzień 30 marca. Więc wyraźnie pan przewodniczący potwierdza to, co powiedziałem przed chwilą, analizując oświadczenie pana przewodniczącego Gregorowicza, że boję się, żeby się nie okazało, że jeżeli w dniu jutrzejszym spotkamy się na sesji Rady Miasta, to zostanie ona skutecznie podważona i skutecznie zostanie ona zaniechana. Natomiast najważniejsza odpowiedź jest, kiedy ta notatka wpłynęła, kiedy ta karteczka wpłynęła, bowiem tu daty, jak rozumiem, na tej karteczce nie ma, więc nie wiemy, kiedy było to opiniowane i który przedmiotowy zakres której sesji, na którą sesję wyrażał zgodę pan Gregorowicz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nie wyrażam również zgody i tutaj nie zgodzę się z opinią pana mecenasa, który powiedział, że dzisiejsza propozycja, aby przegłosować kwestię związaną z odwołaniem przewodniczącego jest odmiennym uchwałą niż ta, która będzie podejmowana w dniu jutrzejszym, ponieważ w opinii pana mecenasa w pierwszą kolejność ma kwestia związana z rezygnacją. Więc ja proszę przeczytać uważnie uchwałę, która jest zaproponowana na dzień jutrzejszy, która mówi, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdza odwołanie radnego Gregorowicza z funkcji przewodniczącego, ale uzasadnienie do tej uchwały stwierdza wprost, że w związku z wnioskiem złożonym przez grupę radnych, jak i rezygnacją z funkcji przewodniczącego niezbędne jest podjęcie uchwały, a uzasadnienie jest częścią integralną uchwały, jeżeli dotychczasowa wykładnia była jasna i precyzyjna. Dlatego uważam, że jeżeli jest zwołana ta sesja na dzień jutrzejszy, to zaraz zobaczymy, co powie pan mecenas w świetle tych dokumentów, które zostały przywołane i są oficjalnymi dokumentami przedłożonymi przez pana Gregorowicza, ale uchwała jest przewidziana na dzień jutrzejszy. Kolejna kwestia związana z tym porządkiem obrad to, proszę państwa, ja prosiłbym pana przewodniczącego, żebyśmy zaprzestali z tą negatywną, złą praktyką, która była wysoce nieprawidłowa i w mojej ocenie mogła podważyć nasze obradowanie, a mianowicie, żebyśmy nie głosowali dokumentów w ciemno. Przed chwilą usłyszeliśmy, że padły wnioski o uzupełnienie porządku obrad, a radnym nie przedstawiono projektów uchwał. Radni muszą wiedzieć, nad czym głosują, nie mogą głosować w ciemno i nie mogą głosować na takiej zasadzie, że ktoś powie, a zaraz będziecie mieli to w formie elektronicznej. Nie! Zaprzestańmy, dlatego prosiłbym, aby ogłosić przerwę w tej sprawie, po tym jak się wypowie pan mecenas, abyśmy mogli otrzymać dokumenty, które ma być uzupełniona dzisiaj sesja Rady Miasta, żeby zaprzestać z tą złą praktyką. Ja przypomnę, że do roku 2020 nie zdarzyło się ani razu w poprzednich kadencjach, jak i w tej kadencji, aby radni nie wiedzieli, nad czym głosują. Dlatego prosiłbym o to, żeby uzupełnić te materiały, zanim przystąpimy do świadomego, a nie nieświadomego uzupełniania porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan radny Jacek Tomasiak przeczytał w tej chwili, czy jakiś czas temu, kolejne jakieś frazy pana przewodniczącego Grzegorza Gregorowicza mówiące o tym, proszę? Mówiące o tym, że radny wiceprzewodniczący Grzegorz Siwek nie może zwoływać sesji 31. Być może powstało jeszcze 20 albo 30 różnych takich pism o odmiennej treści. Ja tego nie widziałem. Ja mam tutaj zdjęcie pisma, treści na dzień ogłaszania sesji. Szanowni Państwo, z tego wynika jednoznacznie, w przedmiotowym zakresie do końca marca, z powodu mojej nieobecności, nie ma której sesji, nie ma w jakim terminie, w jakich godzinach, jaki dzień. Wydaje mi się, że może za dużo czytamy internetów i pewnych rzeczy puszczanych, chyba że takie pismo powstało. Ale jeśli takie pismo powstało, które mówi, jeśli chodzi o moją osobę, że nie mogłem zwołać tej drugiej sesji po ogłoszeniu tej sesji, no to proszę Państwa, ja nie mam pytań. Jeśli będziemy się bawić w takie klocki, to możemy jeszcze takich pism czytać, znajdować, albo składać po ogłoszeniu i po terminie jeszcze 100. Szanowni Państwo,
Czy to był wniosek formalny? Momencik, nie był, nie powiedział pan, to może pan Piotr Kusyk w tej chwili. Za chwilę. Panie Przewodniczący, w tym piśmie pana Gregorowicza, w tym upoważnieniu, jest sformułowanie w przedmiotowej sprawie. Co to znaczy w przedmiotowej sprawie, na jaką sprawę pan Gregorowicz się powołuje i do czego się odnosi, bo nie wiem. Będziemy to za chwilkę pewnie, będziemy się nad tym zastanawiać. W przedmiotowej, chyba w każdej, którego dotyczy te sesje, której dotyczą. Ja tak to czytam. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Tomasiak. Szanowni radni i szanowni mieszkańcy Lubartowa, ja tutaj również, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę, że kwestia porządku obrad jest wyłączną kompetencją Rady Miasta, więc ja bym prosił pana burmistrza, żeby przynajmniej w tym punkcie zachował spokój i nie komentował wniosków ani decyzji pana przewodniczącego Grzegorza Siwka, bo to jest jego autonomiczna decyzja i to Rada Miasta decyduje o porządku obrad. Natomiast tutaj chciałem również wesprzeć głos pana radnego Czubackiego, ponieważ również prosiłbym, ponieważ podobno z tej przyczyny, jak wiem od pana wiceprzewodniczącego, pana Grzegorza Siwka, nie dopuszczono do zwołania sesji nadzwyczajnej zwołanej przez kolejną grupę radnych, ponieważ ta grupa radnych nie załączyła planów pracy komisji. Jeżeli chodzi o ten dokument, który został dzisiaj przedłożony, no to proszę Państwa, jeżeli ten dokument by został uzyskany przez radnych i w świetle przepisów, do których byli zobligowani oni, żeby ten dokument im został udostępniony, a więc dostęp do informacji publicznej, to prosiłbym, żeby nam uzupełniono owy dokument o wniosek radnych, rozumiem złożony dzień albo 2, albo 3 wcześniej, bo tak są przygotowywane w ratuszu dokumenty dotyczące informacji publicznej, nie są one wydawane od ręki. Proszę zwrócić dowód, moja piątkowe odwiedziny w sesji, gdzie poprosiłem o protokoły z komisji, których również mi nie wydano tego dnia, tylko nakazano mi przyjść zupełnie odmiennego dnia, więc prosiłbym o notatkę, w którym dniu wpłynął wniosek dotyczący udostępnienia tych dokumentów, jak i również później odpowiedź dla tych radnych, którzy wystąpili o owe plany z potwierdzeniem odebrania owych dokumentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Kurczyński. Szanowni zgromadzeni, szanowni państwo, chciałem zgłosić głos przeciw zmianie porządku obrad o wprowadzenie punktu o przyjęciu rezygnacji przewodniczącego Gregorowicza z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. A to dlatego, że przed jego rezygnacją wpłynął wniosek o odwołanie, więc on ma pierwszeństwo w procedowaniu. Ten wniosek i ten projekt uchwały jest przedmiotem jest w porządku jutrzejszej sesji. Dodatkowo na pewno przewodniczący Gregorowicz obserwuje to posiedzenie, więc apeluję do niego za pośrednictwem kamer, żeby przestał paraliżować pracę Rady. Dziękuję. Panie radny, jeszcze chwileczkę. Może pan jeszcze raz powiedzieć, jak to będzie brzmiało? O co pan wnosi? Jestem tym głosem przeciw zmianie w tym zakresie, w zakresie odwołania, nie odwołania, a przyjęcia rezygnacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Zieliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Panie Burmistrzu, przepraszam, Szanowni Państwo, chcę się odnieść do 3 kwestii. Pierwsza odnosi się do tego zagadnienia, czy też do sformułowania, którego użył Pan Piotr Kusyk. Otóż tam w tym piśmie upoważniającym
przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego nie ma sformułowania w danej sprawie, tylko w zakresie. A ten zakres odnosi się do paragrafu 14 statutu, o którym właśnie przewodniczący mówił w tym upoważnieniu. I ja przeczytam, jeżeli pan pozwoli. Ten zakres dotyczy kilku kwestii. Po pierwsze, przewodniczący w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący ustala porządek obrad, przygotowuje, zwołuje sesję Rady, przewodniczy obradom, zarządza, przeprowadza głosowania nad projektami uchwał i podpisuje uchwały Rady. To jest ten zakres, o którym mówił w upoważnieniu przewodniczący Gregorowicz i takie upoważnienie otrzymał wiceprzewodniczący. A więc uznanie faktu, że miał prawo zwołać sesję na 31 marca wynika z tego upoważnienia, z tego zakresu, o którym mówiłem przed chwilą i z tego, że do końca marca pan przewodniczący Gregorowicz zasygnalizował swoją nieobecność. To jest jedna rzecz. Druga kwestia odnosi się do tego wniosku, który zgłosił pan radny Kuśmierzak o rozszerzenia porządku obrad. I popieram to, co powiedział przed chwilą pan radny Krówczyński. Proszę pamiętać, wracam do tej kwestii, którą również poruszył pan mecenas, w pierwszej kolejności przegłosowuje się ten projekt uchwały, który znajduje uzasadnienie w postaci ustawy czy zapisu ustawy. I w ustawie wyraźnie jest napisana kolejność, proszę posłuchać. Otóż w ustawie o samorządzie gminnym jest mowa o tym, że odwołanie przewodniczącego w artykule 19 ust. 4 przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek 1/4 ustawowego składu gminy. Ten wniosek nastąpił. Dopiero w następnym ustępie, w 5, w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji. Ta kolejność jest ustawowo tutaj uporządkowana. I jeszcze raz w ustępie 7 w przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz niewybrania ich miejsc osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni sesję zwołuje wojewoda. Proszę państwa, wniosek, reasumując, wniosek w sprawie odwołania pana przewodniczącego Gregorowicza był pierwszy i on powinien być w pierwszej kolejności głosowany. Drugi wniosek w sprawie przyjęcia rezygnacji był wnioskiem drugim i dziś nie powinien być głosowany, zanim jutro sesja tego nie rozstrzygnie. I trzecia kwestia, którą chciałem poruszyć w sprawie poprawki zgłoszonej przez pana burmistrza do porządku obrad. Ja będę głosował, panie burmistrzu, za tą poprawką, ale przestrzegam i chciałbym prosić, bo następnym razem już nie będę głosował i to przestrzegam. Proszę państwa, wyraźnie w statucie jest napisane, wyraźnie, że projekt uchwały powinien wpłynąć na 7 dni przed sesją Rady. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jakim jest sesja nadzwyczajna, na 3 dni przed sesją Rady. I to dotyczy każdego wnioskodawcy, zarówno klubu radnych, grupy radnych, jak i pana burmistrza. Jeśli natomiast ten wniosek nie wpływa na 3 dni na sesję nadzwyczajną lub 7 dni, Rada ma prawo nie rozpatrywać tego projektu uchwały, jeżeli ten termin nie zostaje dotrzymany. Dziś ja będę głosował za tym, ale bardzo państwa przestrzegam, wszystkich wnioskodawców, żeby dotrzymywać terminów. Nie mówiąc już o tym, że przerwa musi zostać ogłoszona, dlatego że jest wymóg ustawowy i statutowy, że projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie musi być zaopiniowany przez Komisję Budżetową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Marek Polichańczuk. Wniosek formalny, tak? A przepraszam jeszcze. Pani skarbnik zechce zabrać głos? Proszę przepuścić. Szanowni Państwo, ja prosiłam Pana Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad, dlatego że z dniem jutrzejszym kończy się kwartał. W związku z powyższym niektóre środki, które otrzymaliśmy, bądź które niestety będziemy musieli oddać, powinny być wprowadzone do budżetu i ponieważ jedne z nich dotyczą środków z Funduszu Pomocy COVID, które możemy wprowadzić tylko uchwałą Rady, nie możemy tego zrobić zarządzeniem Pana Burmistrza i jedne ze środków mają termin wypłaty, no
niestety one przychodzą w bardzo króciutkich terminach i mają termin płatności do 31 marca. Są to środki z funduszu COVID na wypłatę dodatków tych wrażliwych tak zwanych i MOPS po prostu czeka w blokach startowych, żeby je jutro wypłacić. One przyszły już po ostatniej sesji. A teraz wprowadzamy jeszcze te środki, które już, tak jak Państwo wiecie, żeśmy zdejmowali 2 razy 6120 zł na wypłatę dodatków węglowych, 10 000 na wypłatę dodatków elektrycznych, i ponad 2800 zł na wypłatę dodatków gazowych, czyli zwrot VAT-u. Kolejna sprawa to jest subwencja, o której za chwileczkę powiem. Tej subwencji moglibyśmy nie wprowadzić, ale w momencie, gdyby nie było sesji nadzwyczajnej, to ja wtedy piszę wyjaśnienie, bo zdarzały się takie przypadki, że w związku z faktem, iż nie odbyła się sesja Rady Miasta, środki te zostaną zmienione na najbliższej sesji, a że tutaj macie Państwo 2 spotkania, więc prosiłabym jednak, żeby ten punkt wprowadzić i po prostu, żeby już nie pisać tych wyjaśnień. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek formalny będzie o zamknięcie. Bardzo proszę pana Marka Polichańczuka. Się tak zastanawiałem, czy innego radnego puścić. Panie Przewodniczący, ja chciałbym wyjaśnić, że ja jestem przeciwnikiem zamykania dyskusji, więc na pewno jak idę z wnioskiem formalnym, to na pewno proszę wierzyć, że nie o zamknięcie dyskusji. Natomiast już zaraz powiem o wniosku formalnym, tylko proszę Państwa, to co powiedziała Pani Skarbnik, ja rozumiem, są potrzeby i rozumiemy te potrzeby, ale od tego jesteśmy wszyscy radni i wszyscy działamy na rzecz miasta, więc wystarczyło telefon jeden, pan burmistrz zna nas wszystkich, więc wystarczyło powiedzieć, słuchajcie, konieczne jest to i to do zrobienia, jak zwołajmy sesję nadzwyczajną. Skoro środki wpłynęły zaraz po sesji, która się odbyła, ale te, o których Pani mówiła, więc wnioskodawcy, którzy zwoływali pierwszą sesję nadzwyczajną, już mogli to wprowadzić do porządku obrad, nie wprowadzili, więc wiadomo było, o co chodzi, że nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby zwołać sesję w sprawach planów, komisji i tak dalej, a później się okazało, że... Panie Marku, tak, dobra. To, ale to się okazało. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, bo od około 2 tygodni cały czas pracujemy w jakiejś destrukcji, za którą jest odpowiedzialna jedna osoba. Już nie będę wymieniał kto. Natomiast ja mam wniosek formalny, ponieważ dużo zaistniało różnych informacji i tak dalej, więc ja w imieniu klubu proszę o 15 minut przerwy w związku z tym, bo nie wiemy, jak będziemy głosować, musimy się zastanowić, to jest po pierwsze. I w międzyczasie proszę o dostarczenie nam dokumentów, które żeśmy dostarczyli. O które żeśmy poprosili, czyli tych informacji, o które prosił pan Tomasiak i tych również dotyczących tych budżetów. Bardzo proszę, wniosek formalny o 15 minut przerwy. Wniosek formalny z wnioskiem formalnym. Ogłaszamy od razu, za każdym razem. Ogłaszam 15 minut przerwy. Jeszcze raz, momencik. Panie mecenasie, bardzo proszę pana mecenasa, aby się pan wypowiedział w tej sprawie. Ale może do mikrofonu, bo chcemy wszyscy słyszeć. Czy przed uchwaleniem porządku będzie... Można przerwę? Nie mogę teraz znaleźć tego. W którym to było? Już sekundę. No tak. Więc rzeczywiście paragraf 31, ustęp 3 statutu naszego miasta mówi o tym, że wniosek o przerwę w posiedzeniu nie może być złożony przed ustaleniem porządku obrad. Także trzeba najpierw przegłosować kwestie dotyczące porządku obrad, a następnie złożyć wniosek o przerwę. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik chciała zabrać głos. Tak czy nie? Pamiętam, ręka była podniesiona.
znaczy chciałam uszczegółowić swoją wypowiedź. Tak, zgadzam się z Państwem, że rzeczywiście te dokumenty trafiają bardzo późno, ale ja powzięłam wiedzę o zwołaniu sesji nadzwyczajnej, dopiero wtedy przygotowałam projekt uchwały zmieniającej budżet. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, no kiedyś nie było takich terminów, jak teraz nam dają w przypadku środków COVID, gdzie otrzymuję decyzję w piątek, do poniedziałku jest termin płatności. Tego chwilę temu nie było. To są terminy, które ostatnio się pojawiły w przestrzeni tej naszej. No ciężko jest pracować, ja wierzę, że Państwu też ciężko, ale mówię, ja powzięłam wiedzę o sesji nadzwyczajnej, dopiero wtedy przygotowałam projekt uchwały, więc bardzo proszę, aby to zrozumieć i przyjąć do uchwalenia. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jacek Tomasiak. Nowy wątek jakiś? Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, szanowne media, chciałem proszę Państwa o jednej rzeczy tutaj powiedzieć. Przepis słusznie mówi o tym, natomiast odmienny przepis, na który powołał się pan Andrzej Zieliński, wyraźnie wskazuje, że projekty uchwał powinny być dostarczone radnym przed sesją Rady Miasta. Przed sesją Rady Miasta i wskazuje, proszę Państwa, że między innymi nawet w chwili, kiedy przewodniczącym była ta osoba, która dzisiaj na sesji się nie pojawiła, a która odpowiada faktycznie za tą destrukcję tego, co się dzisiaj dzieje, żądała, proszę Państwa, aby wszystkim radnym dostarczono te projekty uchwał. Więc jeszcze raz podkreślam, pan burmistrz nie dopełnił formalnie kwestii związanej z dostarczeniem nam dokumentów. Mimo że dyskutujemy już chwilę, ja widzę, że nikt z obsługi Rady Miasta nie pokusił się o to, aby w międzyczasie nam takowe dokumenty dostarczyć i proszę Państwa, niestety śmiem twierdzić, że są lepsi i gorsi, ponieważ w chwili, kiedy projekty uchwał przedkładała opozycja, przypomnę, że żądano tego, aby te dokumenty były przedstawione wszystkim radnym, mimo że statut nie przewidywał tego, że przed ustaleniem porządku obrad odbyła się przerwa, to właśnie w związku z tym, że następowało rażące uchybienie statutu miasta Lubartów, zarządzano mimo wszystko to przerwę i dostarczano dokumenty radnym, tak żeby wiedzieli, nad czym głosują. No nie możemy głosować, proszę Państwa, w ciemno. Jeszcze raz to podkreślam. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Kusyk. Przepraszam i jeszcze prosiłbym, panie przewodniczący, ponieważ padło kilka pytań dotyczących dzisiejszego porządku obrad, żeby pan mecenas również się wypowiedział i żebyśmy te dokumenty otrzymali, o które wnioskowaliśmy. Pan radny Kusyk. Proszę Państwa, po uchwaleniu porządku obrad te dokumenty dostaniemy i nie będziemy głosować w ciemno, Dokładnie. tylko będziemy głosować już konkret, z którym podczas przerwy będziemy mogli się spokojnie zapoznać. A do radnego Polichańczuka, my nie mamy obowiązku jako wnioskodawcy tej sesji chodzić po każdym pokoju w urzędzie miasta, czy aby na pewno jakiś urzędnik ma jeszcze jakiś problem i chciałby coś uwzględnić w sesji nadzwyczajnej, którą zwołujemy w jakiejś konkretnej sprawie. Jeśli jest taka możliwość i wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej wyrażają na to zgodę, to wtedy a urzędnicy wiedzą o tym, że taka sesja będzie miała miejsce i wnioskodawcy wyrażą zgodę, to dlaczego nie porządek obrad można o takie pilne sprawy zmienić i rozszerzyć. Natomiast nie mamy żadnego obowiązku i w przyszłości też nie będziemy chodzić po pokojach i pytać, czy aby na pewno ktoś jeszcze coś chce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Polichańczuk. Panie Przewodniczący, nie będę się odnosił do tych uwag, bo są nie na miejscu. Nie wiem, czego Pan czuje awersję do mojej osoby i ciągle mi zwraca uwagę, ale to nieważne. Niech Pan żyje dalej w tym przeświadczeniu. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że
Ja nie kazałem nikomu biegać po pokojach, natomiast powiedziałem tylko, że jest prosty sposób na zwoływanie sesji. Jeżeli jest potrzeba, to mówię o tym, żeby po prostu, czy burmistrz, czy skarbnik jest potrzeba, wykonał telefon do przewodniczących klubów i to szybko uzgadnił. Odrobina dobrej woli to wystarczy, ale nie w tym temacie chciałem zabrać głos. Rzeczywiście w statucie jest ten zapis, który mówi, że wniosek o przerwę w obradach może być głosowany dopiero po ustaleniu porządku obrad, ale jest też przepis, który mówi, już mówię, przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zarządzić przerwę w posiedzeniu, informując niezwłocznie Radę o przyczynach swojej decyzji. I jak ten paragraf, o którym Państwo mówili, dotyczy wniosku w moim przypadku, to w tym wypadku moim zdaniem przewodniczący Rady może zarządzić przerwę właśnie po to, żeby wyjaśnić sobie wszystkie nieścisłości, bo nie dochodzi do absurdu, że o decyzji, jak będziemy głosować dotyczące porządku obrad, nie możemy zarządzić przerwę, bo tak mówi statut. Najprostszym sposobem będzie, przewodniczący może w każdej chwili zarządzić przerwę, informując o tym Radę i problem będzie rozwiązany. Czy panie mecenasie, czy mam rację, czy nie mam? Bardzo proszę pana mecenasa, niech pan odpowie na pytanie. Na razie tylko na to pytanie. Szanowni Państwo, oczywiście trudno tutaj mówić o jakiejś ostatecznej wykładni, bo jest to akt prawa wewnętrznego i Państwo sami ten dokument uchwalali. Może nie w tym składzie, ale w każdym razie ten organ. Mogę tylko zastosować ogólne reguły interpretacji przepisów prawa do zaistniałej sytuacji. Wydaje mi się, że przepis, na który Pan się powołuje, ten, który mówi o uprawnieniach przewodniczącego, no, będzie jednak przepisem ogólnym i w tym przypadku ten przepis o wniosku należy traktować jako przepis szczególny i ja bym dał mu pierwszeństwo, ale mówię, tutaj jest kwestia interpretacji. W mojej ocenie tak by to trzeba interpretować, zapisy Waszego statutu. Dziękuję bardzo. Oczywiście, jak zwykle, Panie Przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos w porządku? Nie? Zamykam dyskusję. I na początek mamy 2 projekty do przegłosowania. Zmieniające. Pierwszy z nich to jest Ja rozumiem, że w momencie, kiedy podajemy rozszerzenie, wnioskodawcy zgadzają się na to. Było pytane, czy wnioskodawcy zgadzają się. Momencik. Mamy 2 wnioski. Pierwszy zmieniający budżet na 2023 rok, a drugi przyjęcie rezygnacji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. I teraz bardzo proszę obsługę Rady o przygotowanie głosowania w tych 2 kwestiach. Pierwszy głos. Panie mecenasie. Pięć? Zmiana rezygnacji przewodniczącego Rady Miasta. Ale podpisy są na uzasadnieniu. Wszyscy wnioskodawcy podpisali. Czy my będziemy dyskutować, panie przewodniczący, z miejsca wszyscy? Tak, jeśli wszyscy będziecie dyskutować, to tak, więc bardzo proszę, koniec. Dziękuję bardzo. Mam tutaj podpisy. Jeżeli będzie coś nie tak, to bardzo proszę do wojewody zaskarżyć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 2 punkty. Proszę o włączenie kworum. Będziemy głosować teraz uchwałę zmieniającą budżet na 2023 rok. Nie uchwałę, tylko przyjęcie. Rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2023. Nie z miejsca. To już wszystko było tłumaczone. Szanowni Państwo, no obstrukcje wszyscy robią ludzie, na Boga.
Dwie uchwały mamy. Momencik. Dwie uchwały mamy. Dodatkowo rozszerzające. Pierwsza z nich w punkcie 3, podpunkt 4. Zmieniająca budżet na rok 2023, o którym mówiła pani skarbnik. Drugi, punkt 3, podpunkt 5. Przyjęcie rezygnacji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Wyjaśnione zostało wszystko. Ale może nie z miejsca. Panie Marku, dopiero mówiłem. Głosujemy rozszerzenie punktu o punkt 4, podpunkt 3, o punkt 3, podpunkt 4. Uchwałę zmieniającą budżet na 2023 rok do porządku obrad. Bardzo proszę Państwa radnych o naciśnięcie kworum. Pan Robert Błaszczak, dziękuję bardzo. I przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę wcisnąć zielony, kto przeciw czerwony, kto się wstrzymuje żółty przycisk. Dziękuję bardzo, mam już wyniki. 13 radnych było za, 7 było przeciw. Dziękuję. Rozszerzyliśmy o punkt 3 podpunkt 4. Teraz przechodzimy do następnego, kolejnego głosowania, czyli, żeby od razu wyjaśnić, rozszerzenie w punkcie 3 od podpunkt 5 przyjęcie rezygnacji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów. Bardzo proszę o wciśnięcie kworum. Pani Beat jest już. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, wciska zielony, kto przeciw czerwony, kto się wstrzymał pomarańczowy. No i mamy wyniki. 10 osób jest za, 10 osób jest przeciw. Rozumiem, że porządek o ten punkt nie został rozszerzony. Dziękuję bardzo. I teraz w tej chwili musimy przegłosować cały porządek dzisiejszego spotkania, czyli tylko rozszerzenie w punkcie, dodane jest w punkcie 3, podpunkt 4, czyli uchwałę zmieniającą budżet na 2023 rok. Będziemy głosować teraz cały porządek nowy. Bardzo proszę o wciśnięcie kworum. Pan Marek Polichańczuk jeszcze jest. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku, wciska zielony, kto przeciw czerwony, kto się wstrzymał pomarańczowy. Za przyjęciem porządku jest 13 radnych, 3 osoby są przeciw, 4 osoby się wstrzymało. Porządek dzisiejszych obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo. Ogłaszam w tej chwili przerwę. 15 minut.
Zaakceptuj. Zrzuć na listwę. Szanowni radni, wznawiam teraz posiedzenie. Z punktu drugiego przechodzimy szybko do punktu trzeciego. Otwieram punkt trzeci. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie 1. Przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2023 rok. I tutaj proszę o wprowadzenie przedstawiciela grupy radnych wnioskodawców. Czy ktoś z wnioskodawców zechce? No wiem, ale już przerwa się skończyła. Kto z Państwa wnioskodawców będzie prelegentem? Pan radny Artur Kuśmierzak. Bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy Lubartowie, Panie Burmistrzu. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia pracy planów stałych Komisji Rady Miasta Lubartowa na 2023 rok. Artykuł 21 ustawy ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2023 roku, pozycja 40, stanowi, że komisje podlegające Radzie Gminy przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zgodnie z paragrafem 55 ustęp 1 Statutu Miasta Lubartów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 15/125/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Statutu Miasta Lubartów, komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca pierwszego kwartału bieżącego roku. Na podstawie powyższych przepisów przedkłada się przedmiotowy projekt uchwały w celu podjęcia przez Radę Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Pan radny Teodor Czubacki, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zapytać, bo prosiliśmy o ten dokument, na który Państwo otrzymaliście ten plany pracy, czy możemy go zobaczyć? Jeżeli tak, to bardzo bym prosił o doręczenie tego dokumentu, na który otrzymaliście plany pracy, które są w przedmiotowej uchwale. Dziękuję. Pan radny Jacek Tomasiak. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, ja również chciałem tutaj wesprzeć głos pana Teodora Czubackiego. Jeszcze raz podkreślam, że w przypadku tej uchwały odmówiono zaopiniowania jej pozytywnie przez pana mecenasa, ponieważ wnioskodawcy nie załączyli do tego projektu uchwały planów pracy komisji. Dlatego niezbędne jest w tym momencie, abyśmy mieli pewność, że obradujemy w sposób właściwy, o przedłożenie nam następujących dokumentów, ponieważ no nie wiemy, jak ta uchwała była konstruowana, aby nam przedłożono wniosek radnych, którzy złożyli, rozumiem, o dostęp do informacji publicznej. Z tego co wiem, to wszystkie wnioski są również nagrywane na dyktafonie, jeżeli się przychodzi i nie składa na piśmie, tylko ustnie, to być może zapis z dyktafonu, który jest w dyspozycji ratusza i byli nagrywani być może jacyś radni. Proszę się nie dziwić, ponieważ jeżeli składam wnioski, to przychodzi pani naczelnik z dyktafonem, proszę sobie wyobrazić, i mnie tutaj nagrywa. No ja rozumiem, że się niektórzy radni Bardzo nie dziwią. proszę nie komentować z miejsca. To jest taki, bym powiedział, nowy sposób podejścia do radnego, więc się dlatego radni nie dziwią. Natomiast, proszę Państwa, bezwzględnie w przypadku złożenia takowego wniosku radni powinni potwierdzić na piśmie odebranie tych planów pracy, jeżeli wystąpili w określonym trybie, więc prosiłbym, aby nam przedłożyć ów dokument, ponieważ
W przeciwnym wypadku ta uchwała będzie miała, rozumiem, wadę prawną, taką samą, jak miała uchwała, którą starał się przedłożyć radnym pan przewodniczący Grzegorz Siwek w chwili, kiedy przedkładał wniosek innej grupy radnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Zieliński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, zakładamy, że przyjęcie planów pracy nie jest tylko takim automatycznym zabiegiem, ale również zakładamy, że na temat planów pracy istnieje możliwość przeprowadzenia dyskusji. Pytanie moje brzmi następująco. Z kim mielibyśmy dyskutować, skoro Państwo przewodniczących komisji nie uprzedzili o tym, że mają na przykład zreferować plany pracy, bo nikt się przynajmniej do mnie nie zwracał o to z wnioskodawców, żebym ja przyszedł na sesję nadzwyczajną, referował plan pracy na podstawie paragrafu 55, a tutaj już jest obowiązek przewodniczącego na podstawie paragrafu 59, że to przewodniczący składa sprawozdanie, a nie komisja, nie zastępca przewodniczącego, nie członkowie komisji, tylko przewodniczący komisji. A co by się stało, gdyby, no tak jak ja nie mogłem być kilka dni temu na poprzedniej komisji, gdyby mnie zabrakło, a nie upoważniłbym nikogo, bo nie wiedziałbym o tym, że mam taki obowiązek. To co, nie przyjęlibyśmy sprawozdania, nie przyjęlibyśmy planów pracy? Więc na przyszłość bardzo proszę Państwa o to, wnioskodawców, jeżeli działacie w imieniu czyimś, to bardzo proszę go poinformować i uzyskać zgodę tej drugiej osoby, przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego upoważnionego komisji do działań w imieniu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych zechce jeszcze zabrać głos? Pan radny Piotr Kucyk. Wiadomo jest nam wszystkim, że plany pracy komisji powinny być uchwalone do końca marca. Dziwię się radnemu Zielińskiemu, który jest jak to powiedzieć, najdłużej radnym wśród nas w mieście, sprawujący mandat radnego miasta Lubartów i doskonale zdaje sobie sprawę, że te plany pracy powinny zostać uchwalone i teraz mamy teraz wszystkich przewodniczących prosić o zgodę, pytać na kolanach. No proszę Państwa, no pracujmy normalnie. Normalnie pracujmy. Proszę nie z miejsca. Przestańcie panowie robić cyrk. Uchwalmy te plany pracy. Jeśli ktoś ma ochotę podyskutować na ten temat, to podyskutujmy. I tyle. Przestańmy się przepychać, czy ktoś złożył wniosek, czy nie złożył, czy miał ten plan. Przecież, proszę Państwa, jesteście radnymi, jesteście członkami komisji. Uchwalaliście te plany pracy na komisji. No to dlaczego ich teraz nie chcecie uchwalić na... Ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. No nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Zieliński. Przykro mi, ale jednak pan radny Kucyk chyba nie zrozumiał zupełnie nic z tej mojej wypowiedzi. Właśnie pracujmy normalnie. A normalność powinna być taka, i to mówi do pana właśnie wieloletni radny, normalność powinna być taka, że w czwartek w ubiegłym tygodniu pan przewodniczący Gregorowicz powinien rozesłać wszystkim materiały na sesję, biorąc pod uwagę fakt, że do 31 marca Rada powinna przyjąć plany pracy i sprawozdań z działalności komisji za ubiegły rok. Do 31 marca. A więc te materiały powinny trafić do nas na 7 dni przed. Jeżeli tego nie zrobił, a Państwo przyjęliście w trybie nadzwyczajnym, poza wiedzą i zgodą przewodniczącego Gregorowicza, to powinniście również uzyskać zgodę tych, którzy w imieniu komisji
albo akceptację przynajmniej. Mają referować te zagadnienia, zarówno plan, jak i sprawozdanie. Przyjęliście sami Państwo nienormalne czy nadzwyczajne. To się nie dziwcie, że skoro jesteście wnioskodawcami i wymaga się od Was pełnego zakresu materiałów, to również i tego, co określają przepisy prawne. A to jest tryb nienormalny. Dlatego prosiłbym bardzo, żeby na przyszłość właśnie uwzględniać również i takie rzeczy. A to, że nie chcemy uchwalać planów pracy, to jest nieprawda, bo w jutrzejszym porządku obrad znalazły się takie punkty. Nie wiedzieliśmy o tym, że Państwo zgłaszaliście w ogóle Nie z miejsca, chęć pani radna. sesji. Różnica jest tylko taka, i jeszcze raz powtórzę, na przyszłość proszę, jeżeli Państwo wymyślacie coś, to proszę również uwzględnić to, że przewodniczący komisji, do tego są powołani, też powinni mieć w tym względzie coś do powiedzenia. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Artur Kuśmierza. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, a w jakim trybie Państwo wnieśli tutaj jutrzejszy porządek obrad Państwa sesji nadzwyczajnej? Chciałem zapytać. To jedna Szanowni sprawa. Państwo, Druga sprawa, odpowiem, jeśli chodzi o pytanie, jeśli chodzi o udostępnienie dokumentów. Panie radny Złożyłem wniosek. Arturze, nie zadajemy pytań radnym, a Państwa bardzo proszę o niedyskutowanie z miejsca. Zapraszam tutaj, każdy będzie mógł się odnieść. Odniosłem się tutaj do pana tutaj radnego Zielińskiego, to co mówił. Natomiast jeśli chodzi o udostępnienie dokumentów, złożyłem wniosek o udostępnienie dokumentów i takie dokumenty planu pracy komisji otrzymałem. Dziękuję. Dziękuję, pan radny Piotr Kusyk. Do radnego Zielińskiego w tej chwili się odniosę do wypowiedzi. Przed chwilą rozmawiałem z przewodniczącą jednej komisji i ona nie została poproszona o udzielenie jakichkolwiek informacji o tym, czy plan pracy komisji, którą kieruje, będzie miała przyjemność przedstawiać na tak zwanej jutrzejszej sesji Rady Miasta. No niestety, Panie Andrzeju, no nie, nikt z tych osób, które się podpisały, także ją nie poprosiły, więc zarzut tego, że my też nie prosimy Was o to, no to jest troszeczkę nie na miejscu. I wygląda mi po prostu, proszę Państwa, na to, że, no muszę to powiedzieć, że Wasza sesja jest lepsza od naszej sesji, bo my zwołaliśmy ją 31 i ona jest lepsza, bo jest 31, a ta z 30 jest trochę gorsza i w związku z tym nie będziemy się tam czymś zajmować, tak? No, dziękuję. Dziękuję, obydwie ja zwołałem. Szanowni Państwo, teraz bardzo proszę pani radna Beata Pasikowska. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, proszę Państwa, no my się troszeczkę naprawdę ośmieszamy. Jako cała Rada, my w tym momencie głosujemy dość techniczną sprawę. W poprzednich latach, jestem co prawda w pierwszej swojej kadencji, nie pamiętam, żebyśmy mieli problem z tym, żeby i długą debatę, żeby uchwalić na Radzie plany komisji. Każda komisja i przewodniczący komisji dali szansę radnym na zaproponowanie różnych planów działania w swoich komisjach. Odbyły się spotkania w komisjach. Naprawdę, wydaje mi się, że my w tym momencie wykorzystujemy jakąś walkę polityczną czy niezgodę między klubami do tego, żeby dosyć techniczną sprawę rozciągać na jakieś karkołomne debaty, dyskusje, wysyłanie do wojewody, czy się zgadza, czy nie zgadza. Przecież my się naprawdę ośmieszamy. My już kilka razy się ośmieszyliśmy i działamy tak dalej. Jeśli ktoś ma w tej chwili dokumenty przed sobą, ma uwagi do pracy komisji, mamy moment na dyskusję, jaka będzie różnica? To jest tylko poczucie jakiegoś własnego zwycięstwa, jakiejś własnej satysfakcji, czy my to uchwalimy dzisiaj, czy jutro. Naprawdę, to jest żadna różnica. To są techniczne rzeczy, które pomagają funkcjonować miastu, komisjom i zacząć pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze? Widzę pan radny Jacek Tomasiak, bardzo proszę. Szanowna Pani Radna, no tak odebraliśmy to, jakbyśmy chcieli zdjąć z porządku obrad ten punkt. Nikt go nie zdejmuje. Nie padł również wniosek zgodnie ze statutem, bo można by go było odesłać
do odpowiednich komisji albo z powrotem do wnioskodawców, żeby został w jakiś sposób formalny uzupełniony. Natomiast mamy prawo mieć wątpliwości prawne co do zgodności z prawem obradowania nad konkretnym dokumentem. I takie prawo możemy mieć. Na tym polega ta debata, żebyśmy uchwalili dokument jak najlepszy. Natomiast no, zgodzę się z panią, że ta Rada się kompromituje. Zgodzę się z panią, że jest chaos. Tylko to nie winą radnych opozycyjnych jest chaos i kompromitacja, bo proszę zwrócić uwagę, że taka sesja, my nie powinniśmy w trybie nadzwyczajnym, podkreślam, nie powinniśmy absolutnie w trybie nadzwyczajnym obradować nad sprawami technicznymi, tak jak pani zauważyła. Po to jest Rada Miasta, po to jest statut, że tego typu sesje powinny być zwoływane w zwyczajnym trybie, a nie w nadzwyczajnym. A w tym miesiącu, proszę państwa, będziemy mieli 4 nadzwyczajne sesje Rady Miasta. 4 nadzwyczajne sesje Rady Miasta, bo nie ma przewodniczącego, który by w trybie zgodnym ze statutem, zgodnym z ustawą o samorządzie gminnym przyjmował określone dokumenty i przedkładał nam propozycje uchwał. Nie ma również, jak usłyszeliśmy dzisiaj, że wprowadzone jest za 5/12 również zmiany w budżecie, proszę zwrócić uwagę, nie ma również tego trybu, który był chociażby w poprzedniej kadencji, gdzie burmistrz zwracał się z określonym pismem do przewodniczącego. Przewodniczący nie był zaskakiwany dokumentami. Te dokumenty były przygotowywane przez obsługę miast. I przykro mi jest bardzo, że jest właśnie kompromitacja, proszę państwa, 4 nadzwyczajne sesje Rady Miasta w jednym miesiącu. No, czegoś takiego w historii lubartowskiego samorządu jeszcze nie było. A wystarczyłoby, żeby przewodniczący wywiązał się ze swoich obowiązków, żeby, podkreślam, przewodniczący wywiązał się ze swoich obowiązków. Nie wiceprzewodniczący, tylko przewodniczący. Dziękuję bardzo. Pan radny Pieczkusek. Droga opozycja, mieliście szansę wyczerpać porządek obrad tak zwanej jutrzejszej sesji. Mogliście przyjąć rezygnację przewodniczącego Gregorowicza i macie jeszcze szansę przynajmniej częściowo przyjąć plany pracy komisji. Nie chcecie tego zrobić. Koniecznie chcecie jutro obradować. Jeśli radny Gregorowicz, przewodniczący Gregorowicz powinien zwołać sesję, to powinien zwołać sesję. Jeśli my ją zwołujemy i chcemy naprawić błąd, to też uważacie, że jest źle. No i tak źle, i tak i niedobrze. No, co byśmy nie zrobili, to wam się nie podoba. Dziękuję. W kolejce jest pan radny Andrzej Zieliński. Zapraszam. No, zdaje mi się, że jak rozmawiamy, to jednak mimo wszystko się nie słyszymy. Może słuchamy, ale nie słyszymy. Ja powtórzę jeszcze raz. Szanowni Państwo, ja byłem jednym z wnioskodawców zwołania sesji nadzwyczajnej, w której jednym z punktów albo 2 punktami było przyjęcie planów pracy i sprawozdań komisji, które ja jako przewodniczący miałem przedłożyć. Nie wiedzieliśmy o tym, że równolegle z nami, może przed nami, nie wiem, nie mam pojęcia o której godzinie, został zgłoszony wniosek przez państwa radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w którym te punkty się znalazły. Oczywistą rzeczą jest, i to jest oczywistą rzeczą, że my chcemy obradować nad tymi punktami, nie zmieniamy porządku w zakresie tym, żeby zdjąć plany pracy i sprawozdań i oczywistą rzeczą jest, że na ten temat jutro na sesji nadzwyczajnej obradować nie będziemy. No to jest logiczne, że jeżeli przyjmiemy dzisiaj plany i sprawozdania, to jutrzejsza dyskusja na ten temat jest bezcelowa. To jest oczywiste. Jeszcze raz powtórzę, nie wiedzieliśmy, to nie była złośliwość. Natomiast na przyszłość prosimy bardzo, że jeżeli Państwo ustalacie jakiś porządek, czy proponujecie porządek, bez uzgodnienia z tymi, którzy są odpowiedzialni między innymi za przygotowanie, czy współodpowiedzialni za przygotowanie albo zreferowanie planów i sprawozdań, to zwykła grzeczność nawet nakazywałaby, żeby zapytać, czy jest przygotowany, czy będzie to robił, a jeśli nie, to czy kogo upoważnia. I tylko tyle, nic więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Jacek Tomasiak.
Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, ze zdziwieniem przyjmuję tego typu opinie, że ktoś uważa, że czyjeś sesja jest lepsza lub czyjeś sesja jest gorsza, no ale mniejsza z tym. Każdy ma prawo do swoich opinii. Natomiast ja tutaj, proszę Państwa, bezpośrednio odnosząc się już do planów pracy komisji, to chciałem tutaj podziękować panu przewodniczącemu i komisji, jeżeli chodzi o komisję planowania, przepraszam, nie planowania, tylko Komisję Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, ponieważ odnajduję wśród punktów, które komisja zamierza uchwalić, między innymi zapoznanie się z zasadami funkcjonowania ciepłowniczej sieci przesyłowej oraz skutkami ewentualnego przekazania tej sieci spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie. I mam tutaj gorąco prośbę, bowiem kończą się, jest tutaj oczywiście zapisane jako pierwszy kwartał i mam prośbę do pana przewodniczącego tej komisji. Drugi. Nie, drugi kwartał, przepraszam, drugi kwartał. I jesteśmy już w drugim kwartale na szczęście. Także prosiłbym, żeby w pierwszych dniach, jeżeli przyjmiemy plan pracy komisji, abyśmy w pierwszych dniach kwietnia mogli odbyć to posiedzenie, bowiem kończy się możliwość składania wniosków o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii oraz farm fotowoltaicznych, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. Dlatego prosiłbym bardzo, żeby owo posiedzenie odbyło się szybko. Jeszcze raz dziękuję za ten punkt w tym planie pracy. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Polichańczuk. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, tak rzeczywiście w naszym planie komisji jest tego typu sprawa. Ten problem, który od dłuższego czasu jest sygnalizowany w różnych mediach. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli plan zostanie przyjęty, a mam nadzieję, że zostanie, bo nigdy nie były plany odrzucane, więc ja mniej więcej w Biurze Rady ustaliłem, że ta debata czy ta informacja i takie zaproszenia mają być wysłane do wszystkich Państwa radnych, bo wszyscy Państwo radni zostaniecie zaproszeni. Oprócz tego planujemy zaprosić przedstawicieli spółdzielni, przedstawicieli PEC-u i wszystkich fachowców, którzy ewentualnie mogą się na ten temat wypowiedzieć. Robimy to nie dlatego, żeby się opowiedzieć po jednej czy po drugiej stronie, tylko żeby poznać problem, żeby móc jakby świadomie podjąć, znaczy nie podjąć decyzję, bo my nie podejmujemy jako Rada, podejmuje ewentualnie burmistrz czy prezes PEC-u, natomiast my chcemy wiedzieć, jakie to ewentualnie skutki będą przy takiej czy lub innej decyzji. Chcemy to wiedzieć po prostu dla dobra wszystkich mieszkańców i tak dalej. I takie posiedzenie planujemy mniej więcej po świętach, 12, tam 15, jeszcze nie pamiętam dokładnie, bo rozmawialiśmy w Biurze Rady, żeby takie zaproszenia zostały mniej więcej na ten termin wysłane. Prawdopodobnie będą, więc pewnie czekamy tylko na przyjęcie planu pracy. Także dziękuję, to tyle. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Andrzej Zieliński teraz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym przeprosić, że na Komisji Budżetowej ten punkt mi właśnie umknął, ale teraz, skoro Panowie to podnieśli, chciałbym zaproponować rozważenie możliwości, ponieważ skutki będą również i dla budżetu miasta, mówię o tym punkcie, żeby rozważyć wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji Budżetowej w tej sprawie. Oczywiście jeśli dojdzie do głosowania, to są rozłączne, ale tu chodzi o to, żeby dyskusja na ten temat, również i dyskusja, która może doprowadzić do wniosków o konsekwencjach dla budżetu miasta, no myślę, że w kręgu zainteresowania radnych z Komisji Budżetowej też chyba jest. Dlatego proponowałbym członkom Komisji Budżetowej
No właśnie, więc to apel do pana przewodniczącego jednego i drugiego, czyli pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Komisji Budżetowej, żeby uzgodnili wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie, jeśli państwo oczywiście członkowie Komisji Budżetowej to zaakceptują. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję za ten głos. Dokładnie, myślę, że tutaj w jak najszerszym gronie powinniśmy pośród radnych, specjalistów, branżystów i przedstawicieli przedsiębiorstwa energetyki cieplnej na ten temat dyskutować i myślę, że nie tylko tych osób. No i będę tutaj, jestem otwarty na rozmowę, no i będę prosił Państwa radnych, żeby Państwo podjęli tutaj decyzję po tej szerokiej dyskusji. Tutaj Pan Radny Polichańczyk powiedział, że no tak, nie wiem, czy literalnie powtórzę, proszę mi wybaczyć, jeżeli nie tak jak Pan wskazał, że tutaj Pan burmistrz nie podejmował decyzję. Nie, Państwo radni, to Państwo radni są władzą uchwałodawczą w tym zakresie i o ewentualnym przekazaniu bądź nie przekazaniu sieci, to Państwo radni, będę prosił Państwa radnych o decyzję, a ja wykonam po swoich jakichś argumentach decyzję Rady Wysokiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponownie Pan Radny Jacek Tomasiak. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, szanowne media, no nie zgodzę się z tym, bo gdyby było to takie łatwe, to projekt uchwały dotyczący przekazania i żeby zaprosić Radę o podjęcie decyzji byłby dawno złożony. Ja przypomnę, że w Lubartowie mamy dwie spółki. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Te spółki rządzą się odrębnymi przepisami. Proszę zajrzeć do tych przepisów i Rada Miasta w tym przypadku może wyłącznie apelować, wnioskować, opiniować, ale nie może podejmować wiążących decyzji. To, co powiedział pan radny Polichańczuk, było prawdą i proszę nie prostować jego wypowiedzi, bo on nie powiedział nic odmiennego niż wynika z przepisów. Proszę zajrzeć do tych przepisów. To walne zgromadzenie, czy zgromadzenie wspólników, jak zwał, tak zwał, oraz zarząd przedsiębiorstwa podejmują decyzję o ewentualnym pozbyciu się majątku, nabyciu majątku lub przekazaniu komukolwiek tego majątku. Radni natomiast, rozumiem, i to jest inicjatywa Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, zamierzają się na tym pochylić, aby mieć pełną wiedzę i to się naprawdę należy pochwalić. Natomiast decyzja finalna, ja uważam, że taka decyzja powinna być już dawno podjęta, bo tego typu rozmowy toczą się od kilku lat, należy, jeszcze raz podkreślam, do walnego zgromadzenia wspólników, a tam reprezentuje miasto Lubartów na tym zgromadzeniu wspólników pan burmistrz oraz do zarządu spółki. I to te dwa organy, być może jeszcze przy opinii Rady Nadzorczej, z tym, że ona w tej kwestii decyzji nie podejmuje, powinny te organy, które zostały powołane do tego, żeby tym zarządzać, żeby to nadzorować, żeby również baczyć, czy Rada Nadzorcza i zarząd pracuje we właściwy sposób, żeby te organy wywiązały się ze swoich własnych kompetencji. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz się zgłasza. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, media, mieszkańcy, zgadzam się z Panem Przewodniczącym Zielińskim. Ta decyzja jest obarczona skutkami ekonomicznymi dla miasta Lubartów. To Państwo radni są przedstawicielami swoich mieszkańców i bardzo proszę tutaj o opinię Państwa radnych, czy Państwo radni chcieliby, ale to myślę, że na to przecież czas jeszcze, czy nie, żeby tego typu sieci przekazać. To nie będzie tylko moja decyzja, tylko również decyzja Państwa radnych. To też Państwo radni powinni się zastanowić, jakie skutki będzie miało przekazanie tych sieci. Skutki dla kosztów funkcjonowania naszych placówek oświatowych,
skutki dla funkcjonowania mieszkańców, dla kosztów funkcjonowania mieszkańców, jeżeli chodzi o domki jednorodzinne, o wspólnoty mieszkaniowe? Państwo radni, za głośno jest. Dlatego też apeluję do Państwa radnych, jako przedstawicieli swoich mieszkańców, o to, abyśmy wspólnie tutaj na ten temat podyskutowali. Nie zrzucamy odpowiedzialności na władzę wykonawczą, tylko wspólnie podjęli tę decyzję. Ja wykonam decyzję Państwa radnych w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pana radnego Tomasza Krówczyńskiego. Szanowni Państwo, jestem członkiem Komisji Budżetowej i ustaliliśmy plan pracy w lutym. Natomiast później, jak Państwo wiedzą, jestem gościnnie członkiem wszystkich posiedzeń, wszystkich komisji. I na komisji rewizyjnej było sprawozdanie z kontroli szkoły numer 4 i tak dalej. I tam pojawił się aspekt fotowoltaiki i ekonomiki w ogóle całego przedsięwzięcia. W związku z tym, że to była komisja rewizyjna, odnosiła się do innego okresu i tak dalej, moja propozycja, Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, tu do Pana adresuję, chciałbym zaproponować zmianę w naszym planie, wprowadzenie do tego planu w drugim kwartale właśnie zbadanie ekonomiki tych instalacji fotowoltaicznych i całego przedsięwzięcia, bo to, że dostajemy dofinansowania, to, że montujemy te wszystkie urządzenia, to, że potem konsumujemy wytworzony prąd, przy zmieniających się dynamicznie regulacjach może się okazać, że pomimo tego, że tam mamy bardzo duże dofinansowanie w niektórych przypadkach, że jednak to jest skóra za wyprawę i że niekoniecznie to jest korzystne. Dlatego prosiłbym o uwzględnienie tego punktu. To jest inwestycji miejskich, wykonania inwestycji miejskich. To, o czym ja mówię, to jest... Nie mówimy o instalacji, o budowie, o zainstalowaniu, o implementacji. Mówimy o eksploatacji i jaka jest ekonomika tego całego przedsięwzięcia, bo już mamy na wielu budynkach od kilku lat, wprawdzie przepisy się zmieniały, ale już mamy podstawy do tego, żeby zobaczyć według statystyk, ile produkujemy, o ile możemy szacować, o ile mniej rzeczywiście tego prądu teraz, obliczyć ile tego za ten prąd mniej płaciliśmy i jakoś ekstrapolować na przyszłe okresy, biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy, bo już kilka razy te przepisy na tyle się zmieniły, że możemy przypuszczać, w którym kierunku to całe zamieszanie będzie zmierzało i czy rzeczywiście to nam się opłaca w takiej formie, w jakiej to wykorzystujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Tomasiak. Tomek? Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, szanowne media. Ja tutaj do pana przewodniczącego, może bezpośrednio Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, mam taką gorącą prośbę, ponieważ tutaj istnieje pewien zamęt informacyjny. Ja bym prosił, żeby również osoby, które mają wiedzę, jeżeli chodzi o ów zakres, czyli prawnicy z spółki również się odnaleźli, tak żeby nie było takiej oto sytuacji, że będziemy słyszeli, że radni mają podejmować jakieś decyzje, bo to jest po prostu wierutna bzdura. Natomiast chciałem przypomnieć również, że każdy z nas startuje. No jeżeli ktoś startuje na radnego, to ustawa o samorządzie gminnym określa zakres kompetencji radnego, jak i również statut. Jeżeli ktoś startuje na burmistrza, to również ustawy i odpowiednie przepisy prawa stanowią, czym zajmować się taka osoba będzie. Więc ja prosiłbym, żeby podczas tych komisji, podczas tej debaty o niej odbywała się pewna spychologia, czyli zrzucanie swojej własnej odpowiedzialności, swojej własnej decyzyjności na organ, który do tego po prostu uprawniony nie jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Ja bardzo bym poprosił pana radnego, pana Krówczyńskiego, żeby nam wyjaśnił pewną rzecz. Czy pan wniosek formalny jakiś składa do zmiany planu pracy komisji, czy jakoś inaczej dogadacie się? Bo pan powiedział, że chce zmianę dotyczącą punktu badania i ekonomika eksploatacji fotowoltaiki. Ekonomiki instalacji fotowoltaicznych. Ekonomiki. Po konsultacji z przewodniczącym ustaliliśmy, że nie będziemy teraz wprowadzać tego bezpośrednio explicite w porządku, znaczy w naszym planie pracy, natomiast mamy tam punkt rozpatrywanie wniosków wpływających do komisji i w tym trybie złożę wniosek i komisja tym się zajmie, za co bardzo dziękuję przewodniczący. Czyli na dzień dzisiejszy ten pan zostaje. Na dzień dzisiejszy zostaje. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, za chwilę pan Marek Pawlikańczyk się przygotowuje. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja też bym apeluję do Pana Przewodniczącego, żeby tak ważny temat dla funkcjonowania miasta naszego kochanego i w kosztu funkcjonowania naszego miasta był brany dosyć szerzej niż to niektórzy tutaj sugerują i uciekają od odpowiedzialności. Myślę, że Państwo radni na sercu noszą dobro mieszkańców, koszty funkcjonowania miasta, więc no nie możemy pozwolić na to, żebyśmy spychali odpowiedzialność, decydując o czymś, co będzie miało wpływ na funkcjonowanie całego miasta, na barki jednej osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Marek Plichańczuk, radny. Szanowni radni, dajmy sobie spokój z uwagami. Na ty sobie będziemy mówić poza salą. Ja bym bardzo prosił obydwu panów radnych o jakiś tam szacunek do siebie, przynajmniej na tej sesji. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panowie Radni, Wysoka Rado, ja może ostudzę Państwa zapędy dyskutowania, co ma robić Przewodniczący Komisji Infrastruktury. Pozwolicie, że to będzie moja suwerenna decyzja. Na pewno będzie taka decyzja, żeby jak najbardziej i jak najbardziej szczegółowo ten problem rozpatrzyć. Natomiast powiem tak, w moich zamysłach było sprawdzenie tego bardziej pod kątem technicznym i możliwościami, aczkolwiek wiem, że to będzie miało również skutki finansowe i pewnie będziemy o tym temat dyskutować, natomiast ja od razu powiem, że nie chcę, by to było wspólne posiedzenie komisji, bo będzie wyglądało mniej więcej tak jak Rada. Może tak będzie lepiej zrobić, żeby Komisja Infrastruktury ale to jest moja decyzja, więc od razu informuję. Nie ma nic przeciwko, zaproszę wszystkich, oczywiście zgodnie z sugestią całej komisji zaproszę wszystkich. Jeżeli są jakieś pomysły, kogo jeszcze mogę zaprosić, to proszę bardzo o sugestie. Ja zaproszę wszystkich, którzy najwyżej poproszę, żeby komisja, biuro rady przygotowało po prostu większą salę, czy więcej miejsc, bo być może niektórzy mieszkańcy będą zainteresowani, więc w ten sposób to zorganizuję. Natomiast jakby aspekt budżetowy, który jest oczywiście bardzo ważny, jak najbardziej niech komisja budżetowa też, czy po naszej komisji zbada, tam będzie więcej szczegółów finansowych, ja również, ale gdy pomieszamy to myślę, że będzie to bardzo nieczytelne, więc wolałbym, proszę mi wybaczyć, żeby te komisje odbyły się oddzielnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Aczkolwiek bardzo. wszyscy będą zaproszeni oczywiście. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa zabiera głos dzisiaj w tym punkcie? Nie widzę, więc go zamykam. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Proszę biuro rady o przygotowanie głosowania. Proszę wcisnąć państwa radnych o kworum. Pani Maria jest, czy nie może być na sali? Nie wiemy, no nie ma pani Marii. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę wcisnąć zielony, kto przeciw czerwony, kto wstrzymuje się żółty. Wszyscy radni obecni na sali są za. Informuję, że 19 osób jest za. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Zamykam ten punkt. Otwieram punkt kolejny, drugi. Uzupełnienie składu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów. I teraz proszę o wprowadzenie do tego projektu uchwały wnioskodawców.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Goście i media. W sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na podstawie artykułu 21 ustawy z dnia nie będę przedłużać, w każdym bądź razie proponuję do tej komisji pana radnego Artura Kuśmierzaka z tego względu, że nie uczestniczy w żadnej... To w dyskusji będziemy proponować. Jeszcze nie ma, jeszcze nie proponujemy. Pani przedstawia tylko projekt uchwałę i uzasadnienie, tak? Tak, tak. To już przedstawiam. W sprawie uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 13 ustęp 1 punkt 5 ustęp 2 i ustęp 5 Statutu Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 22 grudnia 2019 roku w sprawie Statutu Miasta Lubartów. Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje. Czy ja już mogę zaproponować, czy coś? Nie. Uzasadnienie zgodnie z paragrafem 13 ustęp 2 Statutu Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały numer 15/125 2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Statutu Miasta Lubartów. Komisje stałe Rady liczą 5 do 7 członków. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów obecnie liczy 6 członków i w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy komisji zasadne jest podjęcie uchwały o uzupełnienie jej składu. Czy o komisji rewizyjnej też teraz? Nie, tylko Komisja Spraw Społecznych. To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Otwieram teraz dyskusję w tym punkcie. Może połączono ze zgłaszaniem kandydatów. Nie mamy kandydatów do tej? Proponuję kandydaturę pana radnego Artura Kuśmierzaka. Czy pan radny wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Szanowni Państwo, także w tej chwili jeszcze ktoś jest? Nie, nikt się nie zgłasza. Jeśli chcecie Państwo się zgłaszać, to zapraszam do tabletu. Nikt się nie zgłasza. Zamykam dyskusję i zamykam zgłaszanie kandydatów. Mamy jednego kandydata, więc głosowanie teraz będzie elektroniczne za tym kandydatem. Zamknąłem listę kandydatów. Zamknąłem listę kandydatów już. Zaraz, Państwo radni. Proszę nie z miejsca. Ucinam wszystkie dyskusje. Zamknąłem listę kandydatów i w tej chwili musimy przegłosować tylko jednego kandydata. Panie mecenasie, bardzo proszę. Przegłosować, rozumiem. OK. Więc mimo, że jest jeden kandydat, przegłosujemy zamknięcie listy. Bardzo proszę o wciśnięcie kworum. Dziękuję i przystępujemy do głosowania. Kto jest za zamknięciem listy? Dziękuję. 19 osób jest za zamknięciem. Wstrzymała się jedna osoba. Lista została zamknięta i teraz dopiero będziemy głosować kandydaturę
uzupełnienie składu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów o radnego pana Artura Kuśmierzaka. Bardzo proszę o naciśnięcie kworum. I przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku. Kto przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Pomarańczowego. Dziękuję. 20 radnych jest za. Pan Artur Kuśmierzak jest wybrany do Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. Gratuluję bardzo. Dziękuję. Zamykam ten punkt w takim razie i przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu trzeciego. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów i tutaj również proszę o wprowadzenie. Zgodnie z paragrafem 13 ustęp 2 Statutu Miasta Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały nr 15/125 na 2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Statutu Miasta Lubartów. Komisja rewizyjna liczy 5 do 7 członków, obecnie liczy 6 członków i w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy komisji zasadne jest podjęcie uchwały o uzupełnienie jej składu. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Razem ze zgłaszaniem kandydatów. Bardzo proszę, Pani Radna. Tutaj, ponieważ nie będzie to zaprotokołowane. Zgłaszam kandydaturę radnego pana Artura Kuśmierzaka. Czy pan Artur Kuśmierzak wyraża zgodę? Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych zgłasza kandydaturę innego radnego? Pan Jacek Tomasiak, bardzo proszę. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, szanowne media. Panie Przewodniczący, bo Pan powiedział, że można wziąć jednocześnie udział w dyskusji i w zgłaszaniu kandydata. Czy ja mogę wziąć udział w dyskusji? Tak. Dziękuję za udzielenie głosu. Proszę Państwa, więc chciałem wyrazić swoją opinię, bo byłoby to zadziwiające, gdyby się okazało, że do specyficznej komisji rewizyjnej, która, przypomnę, analizuje budżet miasta, wyraża opinię na temat budżetu miasta, jednocześnie opiniuje absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu. No, gdyby w komisji zasiadał pracownik, który pracuje w jednostce samorządu terytorialnego. Dlaczego to podnoszę? Ponieważ, proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że przed chwilą przyjęliśmy plan pracy komisji rewizyjnej. W tym planie komisji rewizyjnej jest m.in. kontrola wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta w latach 2019-2023. I jak mniemam, pracownik, który pracował w ratuszu, będzie w komisji rewizyjnej, która będzie kontrolowała jego własne, być może, wyjazdy służbowe. No, wyglądałoby to co najmniej zadziwiająco. Druga kwestia związana jest, proszę Państwa, z analizą wykonania budżetu Lubartów za 2022 rok. No, przypomnijmy, że ów radny był naczelnikiem, czyli również realizował budżet ze strony nie organu, który nadzoruje tego typu przedsięwzięcia, ale ze strony organu wykonawczego. Więc jak rozumiem, przed chwilą reprezentant organu wykonawczego, a w tym momencie będzie członkiem komisji rewizyjnej i również będzie badał wykonanie tego budżetu. No, brzmi to, sami Państwo przyznacie, w sposób zaskakujący. Ja przyznam się szczerze, że nie chciałem zgłaszać wniosków do zmian w plany komisji rewizyjnej, ale rozmawiałem już z panem przewodniczącym tej komisji i zamierzamy również poprosić szanowną Radę o przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. No i jeżeli przeprowadzimy tę kontrolę, no to również to będzie wyglądało zadziwiająco, kiedy z jednej strony pracownik będzie kontrolował swoją własną instytucję. Dlatego uważam, że to by była zła decyzja, gdybyśmy taką decyzję podjęli, dlatego uważam, że są inne komisje, być może warto by było inną komisję uzupełnić, ale nie rewizyjną, jeżeli chodzi o pracownika, który
no, któremu będziemy zabezpieczali również w budżecie, proszę Państwa, jego własne wynagrodzenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Artur Kuśmierzak, a później pan burmistrz. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, tutaj chciałem tylko odnieść się do słów tutaj Pana Radnego, że dokonał wyroku przed oceną pracy. Jeszcze nie rozpocząłem pracy, ocenił mnie, że będę działał subiektywnie, nieobiektywnie, również mógłbym się wyłączyć z prac w pewnych kwestiach, które mnie dotyczyły. Także Panie Radny, w każdej sprawie rozumiem, że Pan wyroki rzuca przed tutaj ocenieniem pracy. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak dobrze wiemy, po pracy Komisji Rewizyjnej kierowanej przez Pana Radnego Czubackiego zespoły kontrolujące są tworzone w różnych sprawach, w różnych konfiguracjach osobowych. Jak pewnie Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdzi, jeżeli nastąpi taka sytuacja, że będzie kontrolowana instytucja bądź część związana z funkcjonowaniem pracy, to taka osoba niekoniecznie musi być, ale oczywiście to szacowna komisja zdecyduje i Pan Przewodniczący, jak ma wyglądać skład zespołu kontrolującego, ale decyzję zostawiam Państwa radnym. Prosiłbym bardzo wziąć pod uwagę, że jeżeli radny pracuje w jednej komisji, chce pracować w kolejnej komisji dla mieszkańców Lubartowa, gdzie nie tylko będzie zajmował się MOSIR-em i wyjazdami służbowymi, ale również innymi ważnymi aspektami funkcjonowania naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych zechce? Pan Teodor Czubacki, również radny. Dziękuję Panie Przewodniczący. Jak każdy przewodniczący komisji nie lubimy być zaskakiwanym. Dobrym zwyczajem do tej pory było, że kandydaci do komisji rewizyjnej, nie wiem jak w innych komisjach było, natomiast komisja rewizyjna było tak, czy pani Romańska-Serwin, czy pan Jacek Tomasiak wcześniej kontaktowali się z przewodniczącym, aby zadać proste pytanie, czy mają ochotę uczestniczyć w tej komisji. Ja nigdy nie byłem przeciwny zapraszaniu do komisji, natomiast zawsze takie proste pytanie były wystosowane. Nie wiem, nie pamiętam, czy pani Romańska-Serwin nawet nie wystąpiła na piśmie o możliwość uczestnictwa w komisji rewizyjnej. Natomiast dobrym zwyczajem i obyczajem jest po prostu zapytać przewodniczącego, że ma się ochotę uczestniczyć w tej komisji. Ja wiem, że nie trzeba, że nie jest to żadna konieczność, ale dobre zwyczaje nakazują, przynajmniej tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Marek Plichańczuk. Nie będę zabierał głosu w sprawie pana Kuśmierzaka, bo państwo radni to ocenią, czy jest konflikt interesów, czy nie. Natomiast chciałbym delikatnie zwrócić uwagę, że pan burmistrz na dzisiejszej sesji przyznał nam kompetencje wykonawcze, czyli decyzje na temat przekazania lub nieprzekazania, a w tym momencie wchodzi w kompetencje uchwałodawcze komisji, mówiąc, czy komisja będzie tak działać, czy nie, więc myślę, że to takie na marginesie niepotrzebne, więc to tylko tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Pan radny Piotr Kusyk, proszę. Zwracam się do przewodniczącego komisji rewizyjnej. Ja nie przypominam sobie, żeby tu były jakieś zwyczaje, żeby radni pytali przewodniczącego jakiejś komisji, czy on łaskawie wyraża zgodę na to, czy radny może brać udział, czy może być członkiem tej komisji. No czegoś takiego tutaj ja sobie nie przypominam, jestem radnym już 2 kadencje. Może radnego Zielińskiego zapytamy, czy są takie zwyczaje i czy były, bo no, sam nie wiem już. Ja nie przypominam sobie, żeby pytać przewodniczącego, czy wyraża łaskawie zgodę. Dziękuję. Pan burmistrz się zgłaszał. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o wypowiedź pana radnego Polichanczuka, nie przypominam sobie, żebym wskazywał, jaka ma być forma pracy nad
bardzo ważnym dla naszego miasta problemem przekazania sieci. Ja prosiłem Państwa radnych o pomoc w podjęciu decyzji. Nie wskazywałem formy pracy nad przekazaniem sieci, tylko prosiłem o pomoc w tak ważnym dla nas wszystkich kwestii, jak jest przekazanie majątku miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Majątku, które jest zarządzane przez spółkę miejską. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję w takim razie i przystępujemy do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów, a kandydatem jest tylko jedna osoba, pan radny Artur Kuśmierzak. Bardzo proszę teraz o wciśnięcie kworum. Już za chwilkę. Już teraz. Dziękuję bardzo i przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o wciśnięcie za zamknięciem listy kandydatów. O zielony, kto przeciw? Czerwony, kto się wstrzymuje? Żółty. Dziękuję, mamy wyniki. 14 radnych jest za, 6 się wstrzymało. Lista została zamknięta i teraz przechodzimy do głosowania nad kandydatem. Proszę. Przeciw 6. Przeciw, tak, przeciw 6. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. Już z nazwiskiem pana Artura Kuśmierzaka. Proszę o kworum. Pani Maria Kozak jeszcze. I możemy już głosować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z nazwiskiem pana Artura Kuśmierzaka? Proszę o wciśnięcie zielony. Kto przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymuje? Żółty. Dziękuję bardzo. 9 radnych było za, przeciw było 11 radnych. Uchwała nie została podjęta. Dziękuję. Zamykam w takim razie ten punkt. Zamykam punkt 3 i zanim przejdziemy do punktu 4, który jest dodatkowy w dzisiejszej pracy, ogłaszam 15 minut przerwy.
Szanowni radni, za chwilę zaczynamy. Przechodzimy do punktu 4, czyli do uchwały zmieniającej budżet na 2023 rok. Bardzo proszę panią skarbnik Lucynę Biskup o wprowadzenie. Szanowni Państwo, macie już prawdopodobnie podpięty projekt uchwały pod sesję. Ja może postaram się dosyć szczegółowo wyjaśnić zmiany, które projektem uchwały wprowadzamy do budżetu na rok 2023. Tak jak Państwu mówiłam wcześniej, bardzo ważną, opisaną na końcu w punkcie 4 zmianą jest wprowadzenie w zadaniach zleconych w rozdziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a po stronie wydatków w rozdziale 853,95 kwoty 19 640 zł i 6 groszy. Są to środki pochodzące z funduszy celowych COVID na wypłatę dla dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych w wysokości 10 710 zł, dodatków węglowych w wysokości 6 120 zł, dodatków gazowych w wysokości 2810 zł i 6 groszy. Jeśli Państwo śledzicie te zapisy w załączniku numer 1 i w załączniku numer 6, są to zapisy w części dotyczącej zadań zleconych. Tak, zaczęliśmy troszeczkę od tyłu, ale ta zmiana była najistotniejsza. Druga bardzo istotna zmiana dotyczy zmniejszenia na podstawie pisma Ministerstwa Finansów zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 212 321 zł. Po stronie dochodów w załączniku numer 1 zmniejszenie to jest zapisane w dziale 758 różne rozliczenia w dochodach bieżących własnych. Po stronie wydatków w załączniku numer 2 zmniejszamy dochody w rozdziale 801,01 szkoły podstawowe. Jeśli Państwo śledzicie, proszę zerknąć, tam jest zmniejszenie o 182 231 zł i w rozdziale 801,20 licea ogólnokształcące o kwotę 30 000 zł, czyli łącznie o kwotę 212 321 zł, tak jak po stronie dochodowej. Kolejna zmiana dotyczy również zwiększenia dochodów i zwiększenia wydatków własnych, bieżących i w dziale 750 administracja na samym początku tabeli numer 1 w dochodach i tabeli numer 2 również w dochodach w wydatkach bieżących. I tutaj proszę Państwa, pod koniec grudnia 2022 roku do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości
wysokości 35 235 zł na realizację projektu Dostępny Samorząd. Środki te nie były wprowadzone do budżetu, bo to już było końcówka grudnia. One zostały zapisane w budżecie jako wydatki własne w roku 2023. Obecnie na realizację tego zadania wpłynęła ostatnia kwota, czyli 3915 zł i o tą kwotę zmieniamy dochody bieżące o 2372 zł i 93 grosze, a dochody majątkowe o kwotę 1542 zł i 7 groszy, czyli łącznie, tak jak powiedziałam, o kwotę 3915. O tą samą kwotę w rozdziale 750-95, czyli pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększamy wydatki, czyli o 3915 zwiększamy wydatki i przenosimy do paragrafów unijnych kwotę, która wpłynęła w roku ubiegłym, czyli kwotę 35 235 zł. Łącznie na realizację tego zadania mamy środki w wysokości 39 150 zł. 35 235 wpłynęło w grudniu, a 3915 wpłynęło obecnie i wpisujemy to zadanie w załączniku numer 3. Proszę sobie zerknąć do załącznika numer 3. Tam są te wydatki z udziałem środków unijnych. Tam zapisaliśmy zadanie i w części dotyczącej wydatków majątkowych, i w części dotyczącej wydatków bieżących. I tak w majątkowych jest to kwota 15 400, w bieżących kwota 23 750, łącznie 39 150. I ostatnia już zmiana, w dziale 900 gospodarka komunalna. Tutaj nie zwiększamy ani nie zmniejszamy wydatków, ani dochodów. Przenosimy tylko z paragrafu do paragrafu środki, które otrzymaliśmy z funduszu norweskiego. Pamiętacie Państwo, wprowadzaliśmy kwotę 3 177 000 do budżetu i teraz po podpisaniu umowy okazało się, że w tej kwocie 3 177 500 zł znajduje się kwota 476 775 zł i 1 grosz. Są to środki budżetu państwa. W związku z powyższym z dochodów i wydatków z paragrafu z końcówką 7 przenosimy kwotę 476 000 do paragrafu z końcówką 9. Kwota ta nie ma absolutnie wpływu na wysokość dochodów, wysokość wydatków oraz również na jakość tych wydatków. Po prostu techniczne przeniesienie i po stronie dochodowej, i po stronie wydatkowej tych kwot. I tak samo w wydatkach bieżących zmniejszenie środków unijnych o 6027 zł, a zwiększenie środków, tam nie było w ogóle środków budżetu państwa, o tą kwotę zwiększenie środków budżetu państwa. Również w tabeli numer 6, w części drugiej, w pozycji 4 macie Państwo to uwidocznione. Tak więc, proszę Państwa, zwiększyliśmy dochody o kwotę 19 640, o 3915 zł i zmniejszyliśmy dochody o kwotę 212 321 zł. Po tych zmianach zmniejszających i zwiększających budżet, mówiąc po księgowemu per saldem, zmniejszamy dochody budżetu o kwotę 188 765 zł i 94 grosze i o taką kwotę zmniejszamy również wydatki budżetu. Po tych zmianach dochody będą stanowiły kwotę 104 934 772 zł 19 groszy, natomiast wydatki 111 645, 111 645 423 zł i 19 groszy. Pozostałe zapisy nie zmieniają się. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Ponieważ Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych zebrała się i zaopiniowała ten projekt w poprzedniej przerwie, więc proszę Przewodniczącego Komisji o werdykt. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za i 1 wstrzymującym się. Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie widzę. Nie widzę. Jeszcze raz daję szansę, aby ktoś po prostu zabrał głos. Nie widzę. Zamykam w takim razie dyskusję i przechodzimy do głosowania.
Bardzo proszę o wciśnięcie kworum. Dziękuję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnym jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? Proszę o wciśnięcie za. Kto przeciw pomarańczowego, a kto wstrzymuje się żółtego? Dziękuję. 17 radnych jest za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymało. Rada przyjęła projekt uchwały. Dziękuję. No i cóż, zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta Lubartów na rok 2022. I proszę o przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych, pana radnego Jacka. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Lubartów za rok 2022. Komisja w składzie Jacek Bednarski przewodniczący, Grzegorz Siwek wiceprzewodniczący, Grzegorz Gregorowicz, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Beata Pasikowska, Andrzej Zieliński. Komisja działała zgodnie z uchwałą numer 39/287/2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 marca 2022 roku. W sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na 2022 rok. W 2022 roku odbyło się 11 protokołowanych posiedzeń, w tym 3 posiedzenia zdalne, na których komisja opiniowała projekty uchwał kierowane pod obrady Rady Miasta. Ponadto wydała opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Przed sesją absolutoryjną komisja zapoznała się i wyraziła swoją opinię w sprawie realizacji budżetu za 2021 rok. Frekwencja na posiedzeniach komisji wynosiła 90,91%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa Rady Miasta Lubartów za 2022 rok przedstawię osobiście. I szanowni Państwo, w 2022 roku komisja pracowała w składzie Grzegorz Siwek, przewodniczący komisji, Jacek Bednarski, wiceprzewodniczący komisji, Grzegorz Gregorowicz do 22 czerwca 2020 roku, Maria Kozak, od 22 czerwca 2020 roku, Maria Kozak od 22 czerwca 2022 roku, Tomasz Krówczyński do 22 czerwca 2020 roku, Przemysław Kural od 17 sierpnia 2022 roku, Anna Kuszner, Jacek Tomasiak do 22 czerwca 2022 roku, Wiesława Romańska-Serwin do 17 sierpnia 2022 roku. Komisja w 2022 roku działała zgodnie z uchwałą nr 39 przez 287 przez 222 z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Lubartów na 2022 rok. W 2020 roku odbyło się 10 protokołowanych posiedzeń, w tym 3 posiedzenia zdalne, na których komisja opiniowała projekty uchwał kierowane pod obrady Rady Miasta. Zrealizowanych zostało 9 z 11 punktów objętych planem pracy. Frekwencja na posiedzeniach komisji w 2022 roku wyniosła 87,5%. I na tym koniec jest mojego sprawozdania. I w tej chwili bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska pana radnego Marka Polichańczuka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Szanowni Goście. W okresie od stycznia 2022 roku do końca 2022 komisja odbyła 6 posiedzeń, w tym 1 posiedzenie zdalne.
Frekwencja na posiedzeniach wynosiła 77,14%. Nikt z komisji nie został wyrzucony. 2 osoby zrezygnowały na własną prośbę po to, by pracować w innych komisjach, a być może by innych z tej komisji wyrzucić. Komisja na posiedzeniach opiniowała projekty uchwały objęte z porządkiem obrad sesji Rady Miasta, przypisane merytorycznie do komisji. Komisja w roku 2022 zrealizowała wszystkie punkty objęte planem pracy komisji zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały niniejszej. Komisja zapoznawała się na bieżąco z potrzebami mieszkańców, mając do względu pisma wpływające do burmistrza miasta, a zawierające w swojej treści sprawy należące do kompetencji naszej komisji. Te potrzeby również były przekazywane przez mieszkańców miasta za pośrednictwem państwa radnych, członków Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. Komisja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miasta Lubartów oraz gościom, uczestnikom posiedzeń komisji za współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Teraz proszę o przedstawienie sprawozdania przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, panią radną Elżbietę Mizio. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miasta Lubartów w 2022 roku. W roku 2022 Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pracowała w następującym składzie: Elżbieta Mizio, przewodnicząca komisji, Żyśko Krzysztof, wiceprzewodniczący komisji do 10 stycznia 2023 roku, złożenie mandatu radnego, Błaszczak Robert, Czubacki Teodor, Grabek Ewa, wiceprzewodnicząca komisji od 22 lutego 2023 roku, Maria Kozak, Mazur Renata. Komisja w roku 2022 wykonywała zadania zgodnie z planem przyjętym przez Radę Miasta uchwałą nr 39 łamane przez 287 łamane przez 2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2022 rok. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 8 posiedzeń. W okresie tym zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał przedkładanych pod obrady Rady Miasta Lubartów. Komisja również wnosiła własne wnioski do Rady Miasta. Komisja pracowała zgodnie z planem pracy i zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał Rady Miasta oraz wnoszeniem własnych wniosków i projektów komisji, rozpatrywaniem i opiniowaniem pism składanych do komisji, oceną dostosowania budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury miejskiej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, kontrolą, w jaki sposób zarządzane są zasoby mieszkaniowe miasta Lubartów, oceną zapotrzebowania na miejsca parkingowe oraz funkcjonowania systemu poboru opłat parkingowych, bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów w mieście Lubartów, doświetlanie przejść dla pieszych, oceną funkcjonowania pilotażowego transportu miejskiego na terenie miasta Lubartów, funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w mieście Lubartów, oceną realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2022 roku, działaniami wychowawczo-profilaktycznymi podejmowanymi przez placówki oświatowe przeciwdziałające uzależnieniom wśród młodzieży, dzieci i młodzieży. Wnioskowaniem Komisji do Budżetu Miasta na rok 2023. Przyjęty przez Radę Miasta plan Komisji na 2022 rok został zrealizowany w całości. Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał oraz rozpatrywała pisma i wnioski do niej wpływające. Frekwencja na posiedzeniach komisji wyniosła 90,2%.
W imieniu członków komisji składam podziękowania panu burmistrzowi, zastępcy burmistrza, skarbnikowi i sekretarzowi miasta Lubartów, naczelnikom Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego, Wydziału Infrastruktury Miejskiej, Wydziału Strategii Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, pełnomocnikowi burmistrza miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownikom obsługi organizacyjno-technicznej Rady Miasta, dyrektorowi MOPS w Lubartowie, Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie oraz wszystkim osobom, z którymi komisja współpracowała w 2022 roku, a które to osoby były pomocne w realizacji zadań komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radnej. Proszę o przedstawienie teraz sprawozdania przewodniczącego Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Rekreacji, Pana Radnego Andrzeja Zielińskiego. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Lubartów w 2022 roku. W 2022 roku komisja pracowała w składzie: Andrzej Zieliński przewodniczący, Grzegorz Jaworski wiceprzewodniczący, Ewa Grabek, Przemysław Kural, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska i Jacek Tchórz. Komisja w 2022 roku wykonywała zadania zgodnie z planem przyjętym przez Radę Miasta Lubartów z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2022 rok. W 2022 roku odbyło się 10 posiedzeń komisji. W roku sprawozdawczym w ramach 2 posiedzeń obrady miały charakter wyjazdowy do 4 szkół prowadzonych przez miasto Lubartów. Oprócz opiniowania projektów uchwał Rady Miasta komisja zajmowała się następującymi sprawami. Po pierwsze, oceną planu organizacji zajęć w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Po drugie, funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Po trzecie, naborem, organizacją i przygotowaniem placówek przedszkolnych na rok szkolny 2022-2023. Po czwarte, informacją o planie pracy LOK, czyli Lubartowskiego Ośrodka Kultury, oraz kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Lubartowie. Po piąte, realizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w kontekście zapewnienia uczniom w szkole lub placówce miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych. Po szóste, analizą stanu technicznego obiektów sportowych i rekreacyjnych w szkołach, placów zabaw przy szkołach i ich zróżnicowania ze względu na zainteresowania, możliwości, umiejętności, płeć i tym podobne. Po siódme, informacją na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój oświaty, kultury i sportu, wykonywaniem i finansowaniem zadań oświatowych z punktu widzenia poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Po ósme, przeglądem wyposażenia szkolnych pracowni komputerowych w kontekście skutecznej i twórczej realizacji zajęć z informatyki oraz realizacją programu Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych. Po dziewiąte, analizą zaangażowania uczniów w działalność charytatywną i środowiskową w lokalnych społecznościach. Po dziesiąte, kontrolą stanu realizacji planów inwestycyjnych i remontowych szkół, w tym instalacji grzewczych i fotowoltaicznych. Wreszcie po 11, funkcjonowaniem żłobków w Lubartowie. Przyjęty przez Radę Miasta plan komisji na 2022 został zrealizowany w całości. Komisja na bieżąco opiniowała projekty uchwał oraz rozpatrywała pisma i wnioski do nich wpływające. Frekwencja na posiedzeniach Komisji Oświaty w 2022 roku wyniosła 80%. W imieniu komisji na ręce pana burmistrza serdecznie dziękuję współpracownikom z Urzędu Miasta, dyrektorom szkół, placówek oświaty, kultury i sportu oraz wszystkim osobom za pomoc w realizacji zadań komisji w 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana radnego Teodora Czubackiego. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów za 2022 rok. Komisja w składzie: Teodor Czubacki, przewodniczący komisji, Renata Mazur, wiceprzewodnicząca komisji, pan Piotr Kusyk, pani Anna Kuszner, pani Wiesława Romańska-Serwin, pan Krzysztof Żyśko. Wygaśnięcie mandatu z dniem 13 stycznia 2023 roku. Komisja działała zgodnie z uchwałą nr 39 / 287 / 2022 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 marca 2020 roku.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Lubartów na 2022 rok. W 2022 roku odbyły się 4 protokołowane posiedzenia komisji. Frekwencja na posiedzeniach komisji wynosiła 100%. Ponadto podczas posiedzenia w dniu 21 listopada 2022 roku komisja zajęła się punktem dotyczącym analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Lubartowie spółka z.o.o. w oparciu o wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli. W roku 2020 roku przeprowadzono następujące kontrole i podjęto uchwały. Dnia 23 maja 2022 roku podjęto uchwałę nr 12/4/22 w sprawie wydania wniosku o udzielenia burmistrzowi miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. W dniach od 9 czerwca do 30 września 2022 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie analizy funkcjonowania przedszkola miejskiego nr 4 przy ulicy Krzywe Koło 28 w Lubartowie. Protokół pokontrolny z wnioskami podsumowującymi został przedstawiony Radzie Miasta w dniu 29 listopada 2022 roku na 46. sesji Rady Miasta Lubartów. W dniach 20 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie analizy funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Jana Pawła II przy ulicy Kosmonautów 11 w Lubartowie. Protokół pokontrolny z wnioskami podsumowującymi zostanie zaprezentowany na najbliższej sesji Rady Miasta Lubartów. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom oraz pracownikom jednostek kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną. Chciałbym podziękować Biurze Obsługi Rady, paniom z Biura Obsługi Rady za sprawny kontakt z komisją, również panu Mateuszowi, którego dzisiaj nie ma, za sprawowanie pieczy nad dokumentacją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz proszę o przedstawienie sprawozdania przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, panią radną Annę Kuszner. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku. Komisja pracowała w składzie Anna Kuszner, przewodnicząca komisji, Jacek Bednarski, wiceprzewodniczący komisji, Tomasz Krówczyński, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Krzysztof Żyśko. Komisja odbyła 5 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach komisji w 2022 wynosiła ponad 93%. Komisja zajmowała się 2 petycjami. Jedną w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miasta w celu podjęcia uchwał umożliwiających działania ratownicze i drugą w sprawie dokonania zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miasta Lubartów. Zajmowała się również skargą na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie oraz wnioskiem w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego. W przypadku petycji, po rozpoznaniu spraw, komisja wyraziła swoją opinię i przygotowała projekty uchwał, które trafiły pod obrady Rady Miasta Lubartów. W przypadku skargi, w związku z jej wycofaniem, komisja pozostawiła skargę bez załatwienia. Natomiast w przypadku wniosku w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego na jednym z posiedzeń komisji wniosek został wycofany przez podmiot wnoszący i w związku z powyższym komisja postanowiła nie przekazywać sprawy pod obrady Rady Miasta Lubartów. Również dziękuję członkom komisji za aktywną pracę i zaangażowanie, a pracownikom urzędu za pomoc merytoryczną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To już ostatnie sprawozdanie, które dzisiaj było czytane. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zanim zamknę obrady, jutro mamy kolejny dzień, sesja o godzinie 16, przypominam. Kolejna sesja 52, nadzwyczajna, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Panu Burmistrzowi, obsłudze Rady, gościom, oczywiście radnym, mediom i osobom, które ewentualnie nas oglądają, społeczeństwu za wysłuchanie naszych obrad. Zamykam posiedzenie, dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Miasta nadzwyczajne.